Jakie sytuacje chwytów za ręce mogą nam się przytrafić w życiu codziennym? I jakie problemy z oswabadzaniem tych rąk z uchwytu możemy mieć? Zapraszam mojego partnera i przedstawię Państwu. Pierwszy chwyt jest chwytem krzyżowym. Prawa ręka za prawą. Próba oswobodzenia może być bardzo trudna. Drugi chwyt, lewa ręka za prawą. Również możemy mieć kłopoty z oswobodzeniem. Partner może chwycić nas dwoma rękoma za jedną rękę, wreszcie dwoma rękoma za dwie ręce i w konsekwencji może zdarzyć się sytuacja, że ktoś złapie nas za nadgarstki z tyłu. Są to najczęściej spotykane próby unieruchomienia rąk i obezwładniania nas mimo naszej woli. Jeszcze poproszę mojego partnera. Oczywiście wielu ludzi zwróci uwagę, że przy chwycie za nadgarstek mogę uderzyć pięścią, mogę kopnąć. Ale moi drodzy, czyż nie jest to przekroczenie obrony koniecznej? Zastanówmy się nad tym. Wobec tego, jak zrobić, aby oswobodzić ręce z uchwytu, nie wyrządzając znaczącej krzywdy napastnikowi. Pierwsza sytuacja, która ogranicza naszą swobodę, to jest chwyt prawą ręką za prawy nadgarstek. W sytuacji, kiedy przeciwnik jest silny, a ja nie dysponuję zbyt wielką energią, aby się oswobodzić, muszę użyć podstępu. Tym podstępem jest dźwignia. Wykonuję lekki ruch w przód i odwracam dłoń. Tak jakbym chciał zajrzeć w lusterko i zapytać lustereczko, powiedz przecie, któż piękniejszy jest na świecie. Chwytam drugą ręką za palce i kieruję moje lusterko w dół, zwalając przeciwnika z nóg. Dźwignia, która zostaje wytworzona w tym momencie, polega na tym, że od łokcia do nadgarstka mamy dwie kości. W środku przebiegają w naszej ręce dwie długie kości. Jedna nazywa się kość łokciowa, druga kość promieniowa. W momencie skręcenia nadgarstka obie kości krzyżują się wzajemnie, miażdżąc w ten sposób nerw, który przebiega w środku. Im bardziej zakręcę tymi kośćmi, tym bardziej zduszam gruby, porządny nerw, który wysyła sygnał do mózgu: ała, już tracę przytomność. Chwyt za nadgarstek, ruch w przód, chwyt za palce, obrót i cięcie w dół. Jeszcze raz. Idź. Drugim sposobem ograniczenia naszej ruchomości rąk będzie chwyt lewą ręką za prawy nadgarstek. I oczywiście mogę próbować zastosować chwyt, który stosowałem przy pierwszej demonstracji, ale on wtedy nie zadziała. Próbujemy się oswobodzić w sposób podobny jak za pierwszym razem, ale ręka wychodzi na zewnątrz, zataczając łuk i zginając łokieć pod kątem prostym. Przytrzymujemy palce przeciwnika i kierujemy technikę w dół, zmuszając go do puszczenia chwytu i w zasadzie uległości pod naszym naciskiem. Dlaczego wynosząc rękę w górę chwytam palce? Bo przeciwnik może, czując nacisk, oswobodzić rękę i uniknąć mojego chwytu. Musimy o tym pamiętać. Moje ręce działają razem. W górę i do palców. I kieruję nacisk w dół. Jeszcze raz bardzo powoli, analiza ruchu, wyniesienie w górę dłoni, tak jakbym chciał przeciwnikowi pokazać lusterko, chwyt za palce i zamykam lusterko w dół. Jeszcze raz chwyt, idź, ni. I przeciwnik zostaje pokonany. Trzecim sposobem chwytu naszego nadgarstka może być chwyt oburącz. Przeciwnik ujmuje naszą rękę, chwytając bardzo mocno i praktycznie unieruchamiając nas na dobre. Musimy złożyć dwie dłonie razem, odwrócić je razem z ruchem ciała i przyciągając nadgarstek przeciwnika do swojego pasa, drugą ręką naciskamy na jego łokieć, sprowadzając go do pozycji niedogodnej dla niego. Jeszcze raz powtórzę.
podwójny chwyt za nadgarstek, złożenie rąk, odwrócenie rąk w górę, nacisk na łokieć i przyciągnięcie jego ręki do własnego pasa. Działamy wtedy siłą całego naszego ciała. Jeszcze raz, bardzo powoli. Składam ręce obok, uderzenie i dźwignia. Następnym sposobem utrudniania naszego ruchu nadgarstków, obejmowania naszych rąk czy unieruchamiania naszych nadgarstków będzie chwyt oburącz za dwie ręce. I tu oczywiście teoretycy wojny powiedzą, może uderzyć głową, może kopnąć kolanem, można kopnąć stopą, można wyrywać się na wszystkie sposoby, ale oczywiście te pierwsze akcje to jest nic innego jak kolejne przekroczenie obrony koniecznej, które może się źle skończyć nie dla napastnika, ale dla nas. Wobec tego musimy przyjąć łagodniejszą, ale nie mniej skuteczną metodę oswobadzania rąk z uchwytu. Z zamkniętych, napiętych oswobadzamy luźno i klaszczemy w dłonie. To powoduje, że jego nadgarstki zderzają się ze sobą, wywołując uczucie bólu. Jeszcze raz proszę, w górę i zderzenie. Po zderzeniu nasze ręce powinny zrzucić jego dłonie w dół i odepchnąć przeciwnika na bezpieczną odległość. Powolutku jeszcze raz. W górę, złożyć, zepchnąć, odepchnąć. Jeszcze raz. W górę, zderzenie, zwalenie dłoni w dół i odepchnięcie. Drugim sposobem oswobodzenia jest tak zwany sposób na zakładkę. Polega na tym samym. Prawa ręka w górę, po czym schodzi w dół, lewa w górę, schodzi w dół, ręce jego się krzyżują. Przytrzymać te ręce skrzyżowane, dopchnąć do ciała i odepchnąć przeciwnika od siebie. Jeszcze raz, powolutku, prawa w dół, lewa w dół i odpychamy przeciwnika. Ten ruch przypomina nam grę w łapki. Każdy z nas kiedyś bawił się w coś takiego, żeby trafić przeciwnika w nadgarstki. Tu wykorzystujemy tą zabawę. Raz w dół, raz, dwa i w dół. Piąta i ostatnia właściwie sytuacja, w której przeciwnik może ująć nasze nadgarstki, zdarza się bardzo rzadko, ale czasami się zdarza. Wtedy, kiedy przeciwnikowi uda się nas zajść z tyłu. Chwyta za ręce, wyłamuje nam barki, łokcie i jak się teraz zachować? Oczywiście jedno z wielu wyjść jest kopnięcie w tył, ale trzeba umieć to zrobić, żeby nie stracić równowagi. Poza tym takie kopnięcie może się skończyć źle i dla naszego przeciwnika, i dla nas. Wobec tego zachowujemy zimną krew i umiejętności. Ramiona w bok, przechodzimy lekko w tył, zakręcając dłonie przeciwnika. Nasza dłoń ląduje na jego łokciu, druga przejmuje nadgarstek, przyciągam rękę do biodra, naciskając jednocześnie na łokieć i sprowadzam przeciwnika do parteru. Dziękuję jeszcze raz. Ramiona w bok, wycofanie poza zasięg przeciwnika, ściągnięcie jego dłoni do pasa i jednocześnie sprowadzenie dźwignią łokciową do ziemi. Oczywiście znajdą się głosy krytyczne, które powiedzą, że przy takim chwycie nie jestem w stanie ruszyć ramionami w tył. Oczywiście można się pochylić, spojrzeć, gdzie przeciwnik ma nogę, lekko nastąpić mu na palce. To spowoduje rozluźnienie koncentracji i ten moment możemy wykorzystać na zrobienie naszej skutecznej dźwigni. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie naszego odcinka. Prosimy o lajki, subskrypcje, pytania. Link do Facebooka znajdziecie na końcu tego odcinka w opisie. Zapraszamy do odwiedzin i do zobaczenia w następnych odcinkach. Dziękuję.